Dzień dobry, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym Państwu przedstawić tutaj naszego kuracjusza, który właśnie też kończy naszą tutaj terapię. Ja bym chciał przedstawić swoje zdanie na ten temat terapii, swojego zdrowia i jego przedstawić historię. Proszę. Przyjechałem tu do Akademii, o której słyszałem już o wiele wcześniej. Jeszcze jak pana tata tutaj był. I miałem alternatywę. Albo pójść tradycyjnie na operację i być kaleką i nie korzystać w pełni ze swojego życia, albo przyjechać tutaj, uzdrowić, zrobić reset swojego organizmu, no i być jeszcze w długim zdrowiu i cieszyć się tym życiem, które mi tam jeszcze pozostało. To tak, u Ciebie jest diagnoza, która jest, mamy nowotwór pęcherza, tak? Tak, i tak. nerki też są zaatakowane, tak? Tak. Mam według USG, już tu komputera nie zdążyłem zrobić, bo chciałem jak najszybciej tu przyjechać i się uzdrowić. Mam nowotwór pęcherza moczowego razem z przerzutami. Nerki były zaatakowane i czekało mnie to, że miałem mieć usunięty ten pęcherz, operację na jelito cienkie, gdzie mocz odpływa powiedzmy do tego woreczka na zewnątrz. No dobrze, i na przykład osoby, którzy nas oglądają, często ludzie mają na przykład pierwsze jakiekolwiek objawy, nie? I oni nie wiedzą, do czego to może w przyszłości dojść, więc może powiedzmy, co miałeś pierwszymi sygnałami tego, że na przykład musiałeś już się zgłosić na badanie, na przykład żeby stwierdzić jaka dolegliwość, jakie rokowanie i tak dalej. Wcześniej u siebie właśnie rozpoznałem te objawy, które doprowadziły do tego raka pęcherza. Czyli jakie to były? To było to, że poprzednio robiłem USG i był tam guz wielkości tam 4-5 cm. Ale nie było objawów żadnych, nie odczuwałeś, tak? Tak, objawów takich jeszcze nie odczuwałem. No właśnie, to jest bardzo ważna informacja, że niestety ludzie czasami mogą być nieświadomi tego, że cokolwiek w naszym organizmie może się tworzyć, ale no niestety nie widzimy później, tak naprawdę nie odczuwamy tej dolegliwości, nie? Dopiero tak naprawdę na badaniach, czyli czasami okresowe badania, raz na jakiś czas, jak w samochodzie robimy badania swojego samochodu, czy wymiana filtrów, olejów, to też siebie warto czasami zdiagnozować. Tak. I u mnie to jest, że paliłem przez 40 lat papierosy i moja intuicja powiedziała, że dopóki nie przestanę palić i do tego ośrodka się nie udam, to się nie uzdrowię, nie wyleczę. Powstała we mnie taka decyzja, bo cieszę się bardzo, że tu ten ośrodek jest, bo tu ten ośrodek leczy na 3 poziomach, czyli poziomie ciała, ducha i umysłu. I jeżeli ktoś chce się uzdrowić, wyleczyć, to ma taką tutaj możliwość. Ja dostałem taką możliwość, podjąłem taką decyzję i wiem, że powracam do swoich ustawień fabrycznych. Widzę już po sobie, że mój wzrok powraca już do stanu takiego, że nie muszę już tych okularów nosić. Miałem pajączki i żylaki, które już też powoli zaczynają się zanikać. Tak czuję właśnie, że mój organizm się odmładnia i tak myślę sobie, że tak o 20 lat będzie na pewno młodszy. Cieszymy się, że jesteś zadowolony, więc dobrze byłoby jednak naświetlić ludziom, jakie terapie na przykład skorzystałeś, czyli my prowadziliśmy oczyszczanie i wątroby, i nerek, i jelity, przeciwposorotnicze terapie, czyli różne kompleksy limfatycznych też zabiegów po to, żeby nie tylko tak naprawdę jeden główny problem, gdzie mamy problem z pęcherzem czy z nerkami, to jest niestety mało efektywne, kiedy tak naprawdę ludzie stosują farmaceutyczne leki, gdzie chcą rozwiązać przeciwbólowe przede wszystkim, kiedy już zaczyna się blokowanie tak naprawdę wydalania moczu i tak dalej. Niestety to nie jest efektywne, dlatego musimy podejść holistycznie do całego organizmu, żeby z każdej strony problem rozwiązać. I dobrze byłoby właśnie, żebyś powiedział, jak sytuacja u Ciebie wyglądała, jak te efekty po oczyszczaniach każdych, bo Ty byłeś u nas kilka tygodni i wyjeżdżasz, praktycznie problem odblokował się, jest poprawa, organizm dalej będzie nad tym jeszcze pracował, żeby być cały czas zdrowy. To jak wspomniałem wcześniej, że tutaj jest uzdrowienie na 3 poziomach ciała, ducha i umysłu. Pierwszym takim ważnym elementem jest to, że ja
uwierzyłem, może jestem pewien tego, że ten problem, który mnie spotkał, mogę też uleczyć na poziomie umysłu. Czyli moje takie jest przekonanie, że jeżeli będę tutaj stosował tą terapię, no to ta choroba, to, że na przykład myślę, że ona zostanie uzdrowiona, to ona, powiedzmy, ta choroba się uzdrawia i poprzez to, że mamy tutaj takie metody, które nasz organizm doprowadzają do stanu takiego fabrycznego, że się oczyszcza, że te toksyny wszystkie zostają usuwane z organizmu, pasożyty, inne jakieś tam brudy, które są w naszym organizmie. Organizm ma szansę uruchomić swój system odpornościowy w 100% i zaczyna się leczenie, uzdrawianie i jesteśmy w pełni zdrowi i możemy cieszyć się życiem. Dobrze, a powiedz mi, czy może stosować jakieś wcześniej terapie przed przyjazdem? Tam mówiłeś na przykład o rezonansie, o generator plazmowy. Wiele osób też dopytuje i jestem ciekaw Twojego zdania na ten temat. Jak ja mówiłem, że 40 lat paliłem papierosy. Gdzieś około 2 lat temu zrobiłem te USG i wyszło na to, że mam tego guza. Była taka enklawa światła tutaj tam w Krzyczkach, tam koło Warszawy. Później zorganizowane tutaj koło Wrocławia. I tam fajna taka istotka była, która miała ten biorezonans i miała ten generator plazmowy. I żeśmy wyszło na to, że organizm mamy zakwaszony, że na podstawie tych częstotliwości potrafimy te pasożyty, że tam wyszły, że tam była jakaś ta jakiś pasożyt i zapomniałem już tej nazwy. I byłem tam na kilku takich tych wizytach, w generatorze plazmowym. Podała mi tam jakieś suplementy, takie, które powinien brać, żeby ten organizm odkwasić i powinien jeszcze rzucić papierosy, żeby te papierosy nie tego. Potem ten generator ten plazmowy, który tam w jakiś sposób niszczył te pasożyty, było już lepiej, bo tam już mogłem częściej tego, znaczy mniej chodzić do toalety, już moc robił się taki jasny, no ale dalej paliłem papierosy. I już miałem też takie te różne i ivermektyna i tam te wszystkie takie inne, te pion i tak dalej, miałem się tam odrabaczać. Ale w mojej intuicji było tak, że ty durniu, jak ty nie przestaniesz palić papierosy, byś najlepsze rzeczy brał, to i tak będziesz miał tego raka. I to tak działało, proszę ciebie, prawie przez 2 lata. I też już tam byłem w Indiach i też przecież te wszystkie takie te dobre rzeczy, które tam można było stosować. Tam był też taki doktor Lao, który tam leczył holistycznie, tą ayurvedą miał też tam takie różne I on tak zobaczył w oczy, zobaczył rękę, i to samo mi powiedział. Dopóki ty nie przestaniesz palić papierosy, to się z tego raka nie wyleczysz. Przyjechałem z tych Indii, poszedłem, zrobiłem te USG, no i wyszło, że mam tego raka z przerzutami. No i w intuicji się pojawiło. Jedź do ośrodka, przestaniesz palić papierosy, rak zniknie. No dobra, no to mówię, jak już nie można inaczej. Przyjechałem tutaj, rzuciłem papierosy, czuję, wiesz, że to wszystko schodzi i widzę to, wiesz, że nic nie mam, jestem 20 lat młodszy, wiesz, ćwiczę tą jogę, zajmuję się tymi swoimi sprawami. Jestem szczęśliwy. To po prostu ja widzę to w przestrzeni, nie, że to wszystko tak. Możemy podsumować, że terapii mamy dostępnych wiele. Biorezonansy, generatory plazmowe, inne zagraniczne ośrodki, które też pomagają w większym czy mniejszym stopniu, ale jednak czasami to jest niewystarczające. Jeżeli sam człowiek sobie szkodzi, paląc papierosy, które mają dużo toksyn, zawierają i szkodzimy samodzielnie, plus sami sobie, plus jeszcze uświadomienie sobie tutaj na tle, jak to się mentalnym, tak? Jeżeli my
cały czas palimy i nie dajemy możliwości organizmowi się odtruć, no to tutaj nie będzie efektu tak naprawdę. Tak, to ten przykład świetny tego, że przede wszystkim musimy, żeby ciało uzdrowić, musimy uzdrowić swój umysł, tak? I dlatego między innymi też tutaj korzystasz teraz z autosugestii, afirmacji, które też polecamy, żeby zadbać o swoje zdrowie psychologiczne, żeby się też mniej stresować, bo to też jest bardzo ważne, żeby być zdrowszym, tak? Tak, czyli na tej zasadzie idziemy do sklepu po chleb, myślimy o tym, wdrażamy swoje emocje, uczucia, bierzemy chleb, mamy tak samo tutaj. Chcę mieć zdrowie, przyjeżdżam tutaj, biorę te zdrowie jak chleb, wracam z powrotem, tak? Czyli to musi zadziać się w nas energetycznie, czyli poprzez naszą intuicję, poprzez nasz umysł. Mamy tutaj ten chleb, czyli to zdrowie, czyli te metody, które możemy tutaj pobrać i nic więcej. Przyjechałeś do nas razem z żoną, więc to wsparcie rodzinne na pewno też zaowocowało, że jeszcze efekty są zdecydowanie lepsze. Tak, bo to jest to, że jeżeli jest bliska osoba i wspiera tą osobę, która w jakiś sposób szuka tego zdrowia, to jest naprawdę duża pomoc. I o wiele szybciej dochodzimy psychicznie jest to nam pomocne w tym, żebyśmy z tych terapii czerpali jak najwięcej. Dziękuję serdecznie za Twoją opinię. My życzymy tak samo Wam wszystkim dużo zdrowia, dbać o siebie, robić profilaktycznie, żeby nie chorować przede wszystkim, tak? A my widzimy się w przyszłych filmach. Serdecznie dziękuję, Aleksander Halicki. I tak, i kto chce być zdrowy, proszę bardzo, mamy tutaj beczkę z zimną wodą, wchodzimy do niej i bierzemy zdrowie rękami, wychodząc z niej jesteśmy już zdrowi. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.